Krótki pobyt na trasie, stanęliśmy sobie na zajezdni, pan sobie widać, że zgłodniał, nie wiem czy podróży od rana. Była niesłychanie ciekawa propozycja podróży na granicy z Chinami, ale taką totalnie dziką jakąś. Ja się zastanawiam, czy ten gość jakoś na zieloną granicę próbuje, czy po prostu jedzie gdzieś do rodziny, do Mongolii. I przed chwilą też spotkałem jakiegoś turystę, rzadko się to zdarza w Mongolii. Pan rowerzysta, małomówny chyba, nawet się nie przywitał. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie się totalnie odcinają w podróży, a to chyba nie na tym to polega, ale to jest takie moje zdanie, szczególnie właśnie odcinanie się od ludzi, od kultury do kraju, do którego się przyjeżdża jest chyba najgorszym z możliwych wyborów, bo tracimy bardzo dużo, tracimy połowę tego doświadczenia, a może nawet większość doświadczeń, bo wszystko to, czego nie wiemy, możemy się właśnie dowiedzieć od lokalnych ludzi, którzy tu żyją, którzy tu pracują. I to właśnie dzięki nim to doświadczenie podróżnicze jest takie, wiecie, najgłębsze. Posiadówki po prostu z tym. Właśnie jak widziałem tego chłopa, tak sobie wyszedł, założył słuchawki, muzyczka i do boju. W sumie jak masz dużo kilometrów do zrobienia, to jakaś muzyka się przyda, nie? Jechanie w ciszy, z myślami, sami ze sobą. Właśnie mój pan skończył jeść, bo tak widzę, że tego już tam miseczka sięga ku dna. No i co? I pojedziemy dalej do Saint-Chant. Tam na chwilę się zatrzymamy, a następnie zmierzymy do granicy chińsko-mongolskiej, najbardziej popularnej na Ernot. Dlaczego tam? Po pierwsze jest otwarta 24 godziny, po drugie jest pewność, że przyjmą obcokrajowców. Nie wszystkie granice są otwarte dla obcokrajowców. Niektóre granice są przyjezdne tylko dla lokalsów. To znaczy tylko Mongol może na przykład ją przejechać, obcokrajowiec nie ma na to najmniejszych szans, więc są granice, które są zamknięte dla obcokrajowców. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Trafiłem na jakiegoś dziwnego ziomka trochę. Ta podróż do Saint-Chant jest taka trochę dziwna. Dziwne ma pytanka, jakieś pokazy. Nie wiem, o co goście wychodzi, ale może to jest jedna z tych nieprzyjemnych sytuacji na autostopie, kiedy właśnie gościu jest jakiś taki podejrzany. Na horyzoncie miasta nie widać, jest około 20 km stąd. Jurty jakieś pojedyncze, południowa Gobi. Southeast Gobi, czyli południowo-wschodnia Gobi. Temperatura jest spoko, aczkolwiek jak się w samochodzie jedzie cały czas, no to niestety jest dość ciepło. Taki zajazd, brama wjazdowa, jak widzicie, towar z Chin lata, więc ciężarówek dużo więcej niż w części zachodniej. Jak widać, handel z Chinami jest na dużo wyższym poziomie niż handel z rosyjskimi, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że z Rosji to chyba tylko gaz, a jeżeli chodzi o Chiny, to cała reszta. Słuchajcie, Saint-Chant to jest ostatnie mongolskie miasto w tym roku, które odwiedzę. Przez te opady wszystkie ta pustynia zmieniła się w takie miejsce, gdzie potworzyły się ogromne kałuże. Co widzicie tutaj, jest woda. Normalnie Saint-Chant to już jest tak wysunięte miasto na południu, że tu nie powinno być takich rzeczy. Chodzimy do centrum. Do centrum jest około 5 km z tego miejsca, w którym się znajduję. Decyzja podjęta świadomie, żeby mieć co robić. Całe miasto ma około 10 km długości. Chodzi o takie, wiecie, rozpiętość. Nikogo, ni widu, ni słychu. Jedno z ostatnich miast, aczkolwiek ruch według mnie będzie zachowany i płynny. Z uwagi na to, że Saint-Chant jest miastem, przez które przelatuje bardzo dużo samochodów, gospodarczo istotne. Widać to od razu na pierwszy rzut oka. Gdzieś tu jakiś w oddali fabryka. Hello, Sanbano! A przyjemnie przynajmniej. O, taką kwaterę muszę sobie namierzyć gdzieś na tym Zenmodzie, żeby przetrwać te 1 czy 2 dni. Tam samochód, z którym się witałem. Dziewczynki, czy tam dzieci zazwyczaj są dość zainteresowane. Ciekawostka spotkać takiego jegomościa w kapeluszu jak ja, który gdzieś tam podróżuje, nie wiadomo dlaczego. Idzie główną drogą, jak gdyby nigdy nic. I opowiada jakieś pierdoły.
Patrzymy na jak wyglądają przedmieścia Sańszet. No i meczet chyba w budowie. Już tak wygląda, albo rozpoczęta budowa, nieukończona. Różnie to bywa w życiu. A po drugiej stronie mamy trakt kolejowy i fabryki. Kolej, jak widzicie, przybliżymy. Kolej i fabryki, więc jest przemysł. A jak jest przemysł, są pieniążki. A jak są pieniążki, są ludzie. A jak są ludzie, są samochody. A jak są samochody, to są podróżnicy, którzy docierają w to miejsce dzięki tym ludziom, którzy tu są. Patryk, jakie to uczucie kończyć tą podróż po Mongolii? Ja wam powiem bardzo dobrze. Płynnie, przyjemnie. W sumie tak jak miało być. Pojawiają się tabliczki i pojawia się chodnik, moi drodzy. Wchodzimy na chodnik. Klimat się zmienił nie do poznania. Ciepło zrobiło się nagle po tych deszczach. Aż trudno wierzyć, że niedawno, jeszcze 2 dni temu, w Ulaanbaatar po prostu strugi deszczu, wszystko zalane. A tutaj suchutko. Pustynia welcome. No i taki klimat się nam już utrzyma. Największy problem jest w tym przypadku z myciem, przepoceniem ubrań. Nie ma tutaj takich publicznych toalet, gdzie się można ogarnąć. Kebab, proszę bardzo. Kebab, widzicie? Taka spokojna miejscowość. Flaga francuska? Czy dobrze widzę? Nie wiem, tak przynajmniej pierwszy rzut, ale... Czarek i przyjaciele. Ale Czarek, jak się masz? Po krótkiej przerwie wracamy na szlak. Światło. Zbliża się burza, więc trzeba szybko iść. I co my tu mamy? Bańki. Jak w Polsce, wszędzie bańki. Przed chwilą spotkaliśmy pierwszego Włocha w Mongolii. Przyjechali z Pekinu, jadą do Ulaanbaatar, mają zamiar wypożyczyć samochód i pojeździć po okolicy, skontaktować się z lokalsami, wejść w interakcję. I tak sobie chwilę pogadaliśmy o jego planach, o moich planach i o hitchhikowaniu. Zawsze ludzie są zaskoczeni, jak mówię, że tu jestem, a dotarłem na hitchhiku. No, tak więc hitchhiking działa w Mongolii. Zobaczymy, jak to będzie w Chinach. Sam nie wiem, ale się okaże wszystko. Czas pokaże. Czas pokaże. Aż ciekawostką było spotkać innych ludzi. Brawo, fajnie. Super sprawa. A tutaj... Idzie burza, moi drodzy. Trzeba załatwiać swoje sprawy pilnie. Tu przed wami wydają się, że to są takie osiedla dość nowe. Kurde, jak w Polsce bloki. Ale jak w Polsce. Bloczek i ładny, i kolorowy. Z drugiej strony nic, pusto. Nic nie ma, nie ma budynków. Goła ziemia. To mnie zawsze zastanawia w Mongolii. Mamy miasto, a naokoło po prostu goła ziemia. Altanka dla zmęczonych turystów albo Mongołów.
No i weszliśmy na górkę. A z górki widok na miasto. Tam widzicie w oddali jest jakby, można powiedzieć, takie jezioro. Ale to jest po prostu woda z opadów. Bynajmniej tak to wygląda. Powiedziałbym, że infrastruktura tutaj jest bardzo skromna. Mimo że miasto jest dość sporej wielkości. To czyli w kolejnym mieście to w ogóle już tam prawie nic nie będzie. Widzicie te górki takie zielone? One na pewno takie zielone nie były, jakby nie padało tyle deszczu. To był po prostu piasek. Klimat tu powinno być w okolicy 30 paru stopni. Aktualnie jest tam 20, pewnie 8. Coś w tym stylu. I tu miasto. Oj, tu jest ten klasztor tego Buddy. Przejdziemy i później pójdziemy w lewo. Odbijemy do granicy. No tak, bo to tu nie ma czego szukać. Znaczy supermarket Biesiada gdzieś najlepiej pod kantyną. Tam coś jest. Ja proponuję kupić jakieś żarcie i właśnie pobiesiadować i pojechać do granicy, aczkolwiek to jest zawsze dylemat, czy granica, czy gdzieś tutaj jakieś oblozowanie. Wiecie, o, jest czołg. Jest czołg, który był na zdjęciu gdzieś tam i pomniczek wojskowe, teraz postsowieckie pomniki. Poczet jakichś generałów i walki, wiecie, i takie tam historia, te sprawy. Mura burzowa! A ja przed chwilą przeżyłem atak cepa tak zwanego. Czyli atakuje cię Zdzisiu spod Lidla i prosi cię o browarki. Że mu sucho w gardle. Ja jest stary, kurde. Gości, najlepsze, że drugi kolega pokazywał mu spierdalaj do mnie, nie? W sensie patrzyłem na niego, a gościu mówi, no uciekaj, uciekaj, uciekaj. Najlepsze na początek, no siema, siema kolego, w ogóle jak mnie zobaczył, to już wiecie. Nie będzie, nie będzie. Wkurzony, ugłej, a gościu to... Deszcz nadchodzi, uchroń nas od deszczu, pomniku wielki. Damy, za mną pada, jestem pod taką altanką. Deszczyk i po deszczu. Wracamy do odkrywania niesamowitej Mongolii. Ostatnie dni, więc dupę w kroki i do boju. A tak naprawdę poszukiwanie miejsca pod obóz. Mieszkania Mongołów, centrum. Bijatyka na dzielni. Chłopaki się pokłóciły. Jeden walnął drugiego w twarz w policzek, po czym była dyskusja. Chłop poszedł do domu. A propos festiwalu Nadam, reklama. Nie wiem czy do tego, ale czy jakieś innego. Trzeba podejść bliżej. Rzut beretem od centrum, przedmieście. Chodzimy na wylot, pod miejsce pod obozowanie. Tutaj będziemy szukać. Zobaczymy, czy coś się uda znaleźć sensownego. Zabieranie wody. Codzienność dla mieszkańców. Dla nas już dawno zapomnieliśmy, jakie to wygodne, kiedy w kranach mamy wodę. Karta, po której się przybija. Nic skomplikowanego. Os!
Os. No i za dużo. Wylałaś. Dzeger. Tam się chłopak patrzy. Ale też jest... No i proszę, co mnie to spotkało. Proste czynności, proste historie, proste życie. Napełniamy wodę. Do butelek. Proste historie. Elegancko. Very good. Very good. No i proszę, ciekawe rzeczy mogą się wydarzyć na prowincji, przy mieście. Nie ma wodociągu, moi mili, nie ma. A to duże miasto w południowo-wschodniej części Gobi. Misja zakończona, bardzo mała interakcja. Dzieci trochę przerażone sytuacją i przekrajowcem, a ja zachwycony, że mogą uczestniczyć w tak prostej czynności. Zawsze sprawia mi to wielką radość, kiedy kręcę coś, co nie jest populizmem, tylko jest po prostu życiem. Jak pada deszcz, to jest tutaj rzeka. No ale w tej chwili jedynie trochę błotka. Na południu jakość słońca jest dużo dłużej wysoko. Nie wiem jak to jest, ale jest godzinę dłużej nawet. Mam takie wrażenie, że do 22 nawet jest czas. Tam gdzieś Chiny, ponad 100 km, bodajże 200. No i co? Muszki, ładny widok z górki. Zastanawiam się, gdzie by się tu rozbić, moi drodzy mili. W którym miejscu dokładnie? Ale ogólnie podoba mi się to miejsce. Szczątki konia widoczne bardzo często tutaj w Mongolii. Nie staram się tego nie nagrywać, ale powiedzmy, że te wyglądają dość niedrastycznie. W poszukiwaniu oazy wody. No i zobaczmy, czy gdzieś dotarliśmy. Woda jest, ale czy używalna? Czy taka, jakbyś sobie wymarzył? Dróżnik, czy tylko taka, że zobaczyć i odejść? Wydaje się, że używana. Jakiś kilometr linii prostej. Proszę bardzo. Nowe życie. Planeta Mars. Mongolia. No to tak szybko jak żeśmy poszli pod kałużę, tak szybko z niej wracamy. Na przyszłość, drogi podróżniku, duża kałuża to wciąż deszczówka zmieszana z błotem, ze śmieciami. Mieszczą się w niej duże ilości pasożytów. Nie wiadomo, nie zidentyfikowałem. O, tu ta woda, a tu mam taką czystą wodę. Nawet. Proszę bardzo. Jest ta woda dużo czystsza. Nawet dałoby się coś tutaj w takiej wodzie ogarnąć, powiedziałbym. Można powiedzieć, dzisiejsza może. Drogi podróżniku, deszczówki raczej na pustyni nie ma co szukać. Trzeba się zainteresować tylko jeziorami i takimi zbiornikami, które faktycznie mają miejsce. A ja tu zobaczę jeszcze, ale tak, nie no, z tego to się nic nie ugra. Że garnuszek wody może na popukanie zębów, ale nie, wezmę swoją wodę, zużyję. Kończy się takim zachodem słońca, jak widzicie na horyzoncie. No i kończy się godziną 21. Mniej więcej jeszcze. Oczywiście jestem za górką, więc ten horyzont się... Widzę, że... Mam nadzieję, że śmieci, które się palą, nie pójdą mi później na namiot w którymś momencie, żeby nie zdech przez śmieci. Dobra, czekam Was serdecznie. Miło było Was gościć.
w dzisiejszym odcinku o Mongolii.